Vitodens 100 kontra Vitodens 200. Czy Wisman, wydając tak zaawansowany produkt jak Vitodens 100, strzelił sobie w kolano? Tematem dzisiejszego odcinka będzie porównanie Vitodensa 100 do Vitodensa 200. Mimo że znajduje się już na moim kanale odcinek porównujący wszystkie trzy serie, to było to już na tyle dawno temu, że w sumie mam kolejne przemyślenia na temat różnic pomiędzy Vitodensem 100 a Vitodensem 200. W momencie, kiedy Wisman wypuścił Vitodensa 100, w zasadzie nie tylko ja się zastanawiałem, czy firma nie strzeliła sobie po prostu w kolano. A czemuż to? Ponieważ poprzednie modele Vitodensa 100 z serii Vitodens 100 były, tak delikatnie rzecz ujmując, bardzo ubogie w porównaniu do serii 200. Naprawdę ilość rzeczy, jaką można było skonfigurować i jakby wysterować w Vitodensie 200 w porównaniu do Vitodensa 100, trochę jak porównywanie starego malucha do nowego Mercedesa. No, może trochę przesadzam, ale naprawdę różnic było ogrom i możliwości też. Natomiast w momencie, kiedy Wisman wypuścił platformę E3, czyli taką nową platformę elektroniczną dla wszystkich swoich produktów, Vitodens 100 awansował bardzo mocno w hierarchii. I to nie tylko moim zdaniem, ale też jak rozmawialiśmy na początku wprowadzenia Vitodensa 100 z ludźmi z branży, no to zastanawialiśmy się, kto teraz będzie kupować Vitodensa 200. Skoro setka prawie potrafi robić wszystko to samo za dużo mniejszą kwotę. Tak to wyglądało przynajmniej na początku i na pierwszy rzut oka faktycznie tak jest. Natomiast Vitodens 100, mimo że uzyskał naprawdę solidny upgrade, jeżeli chodzi o możliwości, bo od tej pory ma pełną regulację pogodową, połączenie z internetem w standardzie, co było kiedyś tylko domeną serii 200, przedziały czasowe, co tam jeszcze dochodzi, sterowniki pokojowe, które mogą wpływać na pracę kotła, a nie tylko sterowniki załącz-wyłącz. I pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, które teraz tak na szybko nie wymyślę, przybyło do Vitodensa 100, których wcześniej nie było. I było to na tyle wysoki upgrade, że jak wcześniej wspomniałem, ja się grubo zastanawiałem, czy jest w ogóle sens kiedykolwiek montować Vitodensa 200, o ile faktycznie klient nie chce mieć urządzenia z kolorowym wyświetlaczem i tyle. Ale w sumie już ponad po roku od premiery Vitodensa 100 mogę powiedzieć, że ma on więcej drobnych niuansów, które sprawiają, że w pewnych zastosowaniach odpada albo nie jest właściwy, a Vitodens 200 dostał najsłabszego brata w wersji 11 kW, który jest mocno tańszy od 19. Co sprawiło, że układ sił trochę się zmienił. Ja też nabrałem doświadczenia z tymi urządzeniami i poznając je dogłębniej, stwierdziłem, że faktycznie Vitodens 200 w wielu przypadkach, dużo większej ilości przypadków niż wcześniej sądziłem, ma sens. Teraz już w sumie do samego mięsa. Największą różnicą, jaką uzyskujemy w Vitodensie 200, to jest pełen zakres konfiguracji parametrów wewnętrznych. W Vitodensie 100 tych parametrów mamy niewiele. Nawet mogę sobie otworzyć dokumentację i pokażę Wam, jak tego niewiele jest w porównaniu do Vitodensa 200. Nie będziemy się teraz tu zagłębiać w konkretne ustawienia, ale pokażę Wam skalę tego, co można ustawić w Vitodensie 100, a w Vitodensie 200. Więc tak, mamy, tak dla uproszczenia, będziemy liczyć ilość stron, które jest związanych z konfiguracją. I mamy jedną stronę, drugą stronę, trzecią stronę, czwartą, piątą, szóstą i koniec. Tyle mamy ustawień do Vitodensa 100, a w zasadzie te dwie ostatnie na ten moment odpadają. Te dwa ustawienia, czyli w zasadzie jedną stronę mniej. I tak jak już wspomniałem, to i tak jest przeskok w porównaniu do poprzedniej serii, w sensie do poprzedniej generacji Vitodensa 100, bo możemy też jeszcze wysuszyć jastrych zgodnie z krzywą, jaką sobie wybierzemy, zaprogramować maksymalną, minimalną temperaturę na zasilaniu i wiele innych, ale jeżeli zajrzymy sobie do dokumentacji Vitodensa 200, to faktycznie tych parametrów będzie więcej. No i tak,
Konfiguracja systemu zaczyna się na stronie 68. Mamy tak, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, 24, piątą, 25 stron. Tam było 6, 7, nie pamiętam. Mój montażysta na pewno będzie pamiętać i Wam to pokażę. Ale nie chodzi o to, żebym pokazywał Wam, że jak dużo więcej jest tych funkcji i tyle, tylko jakby chodzi o kilka parametrów, których faktycznie brakuje w Vitodensie 100, możliwych do ustawienia. I w sumie największym utrapieniem Vitodensa 100 na ten moment, moim zdaniem, jest brak możliwości zmiany prędkości obrotowej pompy wbudowanej. I tak, jeżeli mamy ogrzewanie grzejnikowe, to w zasadzie Vitodens 100 poradzi sobie bez problemu, w zasadzie do nie wiadomo jak wielkiej wielkości budynku. Bo przy ogrzewaniu grzejnikowym mamy jakieś 2-3 razy mniej wody do przetłoczenia, aniżeli w ogrzewaniu podłogowym. I w Vitodensie 100 na stałe mamy sztywno ustawione prędkości obrotowe dla 19 kW, dla 25 i dla 32. I poza regulacją pogodową przy minus 20 nie mamy wpływu na to, jaka jest obecnie prędkość obrotowa. Nie da się jej zwiększyć, zmniejszyć. Jest ona stała dla stałotemperaturowych, a dla pogodowych jest to krzywa i możemy tylko wpływać na punkt przy minus 20 i tam faktycznie da się podciągnąć. Ale kiedy u nas w Polsce jest minus 20, to jest rzadko, więc jakby ten czas wzrostu, w sensie ten wzrost prędkości w tych niższych temperaturach jest na tyle mały, że nie ma to za bardzo niestety wpływu. I co się dzieje, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe i brakuje nam przepływu na instalacji, to w zasadzie jedyne co możemy zrobić w Vitodensie 100 to dołożyć sprzęgło, kolejną pompę, moduł sterujący, czujnik sprzęgła i dopiero wtedy rozwiązujemy problem. Albo kupić Vitodensa 100 przewymiarowanego, czyli na przykład od razu szczelić w 32 kW, które tą wewnętrzną pompę ma ustawioną na maksymalne obroty. I wtedy problem nam znika, tylko że to już jest też dodatkowy wydatek, no bo różnica w cenie pomiędzy 19 a 32 jest i to już nam podnosi jakby na start koszta. Więc ja stwierdziłem, ja sobie porównam, jakby to było, gdybyśmy porównali Vitodensa 100 32 kW. 32 kW tylko dlatego, że ma pompę ustawioną na maksymalne obroty, do Vitodensa 200 11 kW, który notabene i tak wystarczyłby do ogrzewania 300-metrowej Hawiry wybudowanej obecnie. Jak to możliwe? Ano, w obecnych czasach buduje się budynki naprawdę energooszczędne. I nie wiem, czy to zadziała, ale to się montażysta później pobawi. Ja pokażę Wam, jak wygląda kalkulator Wissmana do obliczeń cieplnych. I tak, dla nowo budowanych budynków, czyli WT 2021, zapotrzebowanie cieplne to jest 70-80 kWh na metr kwadratowy na rok. I to nam za wiele niestety nic nie mówi. Nas interesuje tak naprawdę obciążenie cieplne budynku, czyli ile kilowatów musi mieć nasze źródło ciepła. Więc to też z tego kalkulatora da się uzyskać. I ja sobie właśnie wbiłem 300 metrów, 75 kWh na metr kwadratowy na rok, czyli coś pomiędzy tymi, co według tego standardu WT21. No i na samym dole, no może nie aż na takim samym, mamy szacunkową moc obliczeniowa budynku 11,25. Skłamałem. To byłoby jakieś 290 metrów, albo musiałby to być budynek nieco lepiej ocieplony. Czyli mocowo taki kocioł by nam wystarczył. Ilość wody, która przepływa przez kocioł dla 11 kW mocy i różnicy 7 kelwinów, czyli dla podłogówki, wychodzi nam 1,3,5 m3 na godzinę. Tyle potrzebujemy przepływu przy takiej instalacji. Czy to osiągniemy w Vitodensie 200 podłączonym bezpośrednio do ogrzewania? Tak. Tyle maksymalnie ten kocioł wypluje z siebie.
więc zaraz to Wam pokażę. Więc tu mamy tabelkę, w zasadzie wykres przedstawiający wydajność pompy wbudowanej w kocioł. Więc dla maksymalnych obrotów, czyli właśnie ta ostatnia kreska, mamy około 1300 litrów na godzinę, czyli 1,3 m3, więc Vitodens 211 kW w zasadzie przy nowym budownictwie wystarczy nam aż do 300 m2 powierzchni podłogi. Oczywiście przy tak skrajnej wartości, czyli idziemy stricte maksymalny punkt pracy kotła, to musiało być naprawdę dobrze przeliczone i zapewnione niskie opory hydraulicznej instalacji podłogowej, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Natomiast dałoby się. Więc jak najbardziej można to porównać. I teraz jak to wychodzi cenowo? Vitodens 111 do Vitodensa 32 kW. Ja sobie przygotowałem takie drobne obliczenia, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, ile by to wychodziło. Więc tak, w przypadku tego, co zyskujemy kupując Vitodensa 200 w porównaniu do Vitodensa 100, to po pierwsze zyskujemy od razu w standardzie wbudowany moduł do sterowania systemem V Smart Climate. Na ten moment, żeby takim czymś wysterować w przypadku Vitodensa 100, trzeba kupić osobno inny moduł. On się nazywa Opto 2. Nie jest on na ten moment dostępny, ale jego cena to jest około 1000-1200 zł. Do tego w przypadku Vitodensa 200 w standardzie otrzymujemy możliwość wysterowania pompą cyrkulacyjną, więc nie trzeba kupować osobnego modułu rozszerzającego, tak jak w przypadku Vitodensa 100, tylko możemy bezpośrednio z kotła wysterować pompą cyrkulacyjną. Czyli jeżeli mamy zbiornik i cyrkulację, kocioł sobie poradzi, żeby to wysterować i żeby cyrkulacja pracowała tylko wtedy, kiedy my chcemy i nie musimy się bawić w żadne adaptery, pierdoły, po prostu jest to od razu dostępne z poziomu kotła. Taki moduł rozszerzający do Vitodensa 100 kosztowałby około 800 zł. Dodatkowo w przypadku Vitodensa 200 w standardzie mamy od razu w dostawie czujnik temperatury zewnętrznej, czyli regulacja pogodowa jest w cenie. Ten czujnik na ten moment kosztuje około 300 zł. No i ostatnim jakby elementem, który zyskujemy w przypadku Vitodensa 200, to jest 5-letnia gwarancja w cenie. W przypadku Vitodensa 100 mamy tylko 2-letnią gwarancję, a te 3 dodatkowe lata można wykupić. Obecnej ceny nie znam, wiem, że to było jakiś czas temu, rok temu 800 zł. Przyjąłem, że to jest 800 zł, może teraz jest więcej. Nie miałem, przyznam się Wam szczerze, czasu tego sprawdzać dokładnie. I tak, w przypadku Vitodensa 111, jeżeli sobie właśnie dodamy te elementy, to nam wychodzi, że Vitodens 32 kW jednofunkcyjny bez zbiornika, czyli taki golas, kosztuje 9200 plus te 800 zł za moduł sterowania cyrkulacją, 1000 zł za moduł do komunikacji z systemem Smart Home Wiessmana, 800 zł za tą gwarancję rozszerzoną, no i 300 zł za czujnik temperatury zewnętrznej. No i nam wychodzi 12 100 zł za kocioł plus te rzeczy, które brakują w Vitodensie 200. No dobra, a Vitodens 200 ile kosztuje na stację? No kosztuje więcej, bo owszem 12 300. I dla uczciwości trzeba powiedzieć, że w nim nie ma w standardzie wliczonych, w tej cenie nie ma wliczonych zaworów pod kotłem. Takie, że tą rzecz trzeba dokupić osobno, więc finalna cena za Vitodensa 211 kW to jest jakieś 13 000, więc mamy 900 zł różnicy pomiędzy Vitodensem 100 a 200. A dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli, no to ten Vitodens 200 nam wysteruje więcej obiegów grzewczych mieszaczem, co się czasami przydaje, bo na przykład jeżeli mamy podłogówkę na piętrze i parterze, jeżeli chcemy mieć osobno pełną kontrolę nad jednym poziomem, jak i drugim, no to wtedy jest nam potrzebny Vitodens 200. Dodatkowo do Vitodensa 200 możemy podpiąć w przyszłości moduł Vitotrola 300, czyli mieć taki bezprzewodowy regulator pokojowy, ale taki, który inteligentnie wpływa na temperaturę kotła i jakby pozwala nam sterować zarówno pogodowo, jak i w zależności od temperatury pomieszczenia. Jakby jest takie pogodowo pomieszczenie, temperaturowo sterowanie, jakkolwiek to zabrzmiało. Chodzi o to, że bierzemy nie tylko pod uwagę temperaturę zewnętrzną, albo nie tylko bierzemy pod uwagę temperaturę w pomieszczeniu, ale bierzemy te rzeczy dwie na raz i
Dzięki temu na pewno będzie się udało uzyskać bliżej tą temperaturę, którą chcemy mieć w pomieszczeniu, niższym kosztem. Czy coś jeszcze? Ostatnia rzecz, lepsza modulacja. Tu już jest niewielki przeskok, bo tak naprawdę Vitodens 100 nowej serii zszedł prawie o połowę z minimalną mocą i mają teraz na poziomie 3,2 kW. No ale 200 stawia jeszcze poprzeczkę wyżej, to jest 1,9 kW, więc lepsze dopasowanie po prostu do zapotrzebowania budynku. Szczególnie jest to ważne w okresach przejściowych, kiedy to zapotrzebowanie jest naprawdę niewielkie i kocioł wtedy dzięki temu może mniej taktować, a tym samym zużywać mniej gazu, bo każdy start to jest po prostu energia idąca w komin. I tyle mi wyszło, jak sobie za pierwszym razem usiadłem do tego, ale później jeszcze przypomniałem sobie, że przecież kocioł to nie tylko kocioł, ale to też jest jeszcze komin. I tak, jeżeli mamy kotły do 19 kW, może ciut więcej, ale u Wismana na pewno to jest do 19, możemy spaliny wyprowadzić po prostu na zewnątrz przez ścianę. Mówimy o budownictwie domków jednorodzinnych. W przypadku wielomieszkaniowych budynków tam nie da rady, przynajmniej oficjalnie. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wziąć Vitodensa 100, ale tej większej mocy po to, żeby mieć większą wydajność pompy, no to musimy robić komin już normalnie, czyli po prostu do szachtu kominowego i na samą górę. Koszta? Myślę, że mogę strzelić, że 2000, jak nie lepiej więcej w przypadku budowania po pierwsze szachtu kominowego, a po drugie trzeba tam wsadzić wkład, który będzie mieć tam 5-10 metrów. I to też kosztuje. Więc w tym konkretnym przypadku, kiedy chcemy mieć podłogówkę bezpośrednio z kotła i nasz dom nie ma zapotrzebowania na ciepło więcej niż 11 kW, Vitodens 200 wyjdzie absolutnie na pewno taniej, co jest zaskoczeniem, mogłoby się wydawać. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy Vitodens 119 kW nam by nie wystarczy, bo też w pewnych sytuacjach, nie liczyłem tego, Vitodens z ograniczoną prędkością obrotową pompy też da radę. Ale w przypadku Vitodensa 200 nawet, jeżeli te standardowe 70% nam nie wystarczy, możemy jeszcze podkręcać i jest pole do popisu, a tam już nie za bardzo, poza modyfikacją hydrauliczną, która będzie dosyć droga. Więc chyba się trochę rozgadałem jak na takie niby proste porównanie Vitodensa 100 do 200. Na tym slajdzie znajdziesz największe różnice, które były poruszone w tym odcinku pomiędzy Vitodensem 100 a 200. A ja zapraszam Cię do kolejnego materiału. Polub materiał, subskrybuj, a ja życzę Ci tymczasem wszystkiego dobrego i miłego dnia.